Wybierzmy się teraz na wschód, do serca starożytnego świata, do Persji. To tutaj rozegrał się jeden z najbardziej zdumiewających procesów w historii ludzkości. Upadek potężnego imperium Sasanidów i narodziny nowej, muzułmańskiej tożsamości regionu. W 632 roku imperium Sasanidów było potęgą. Liczbę jego ludności historycy tacy jak Touray Darje czy Walter Scheidel szacują na 20 do 30 milionów ludzi. Było to państwo o gęstej sieci miast i rozwiniętym rolnictwie. W latach 633-651 doszło do serii starć, które zmieniły bieg historii. Kluczowe bitwy pod Al-Qadisiyą w 636 roku oraz pod Nihawandem w 642 roku, którą muzułmanie nazwali zwycięstwem zwycięstw, złamały potęgę perskiej armii. Spójrzmy na liczby, które podają źródła takie jak At-Tabari czy Hugh Kennedy. Armia muzułmańska liczyła pod Al-Qadisiyą od 30 do 35 tysięcy żołnierzy, pod Nihawandem od około 30 do 40 tysięcy. Nawet u szczytu walk na całym froncie perskim nie było więcej niż 60 do 80 tysięcy muzułmańskich wojowników. Czy 80 tysięcy ludzi mogło siłą narzucić nową religię 30 milionom Persów? Czy mogli okupować tak gigantyczny kraj metodą terroru? Don't ask me again. Statystyka mówi nie. W całym I wieku po ekspansji w Persji osiedliło się zaledwie 100 do 200 tysięcy Arabów. To mniej niż 1% populacji. Sukces muzułmanów opierał się na przejęciu sterów władzy politycznej. Jak muzułmanie traktowali Persów po podboju? Kluczem była ochrona prawna. Choć islam stał się religią panującą, nie był narzucany siłą. Zaratusztrianie, wyznawcy dawnej religii państwowej Persji, otrzymali status zbliżony do ludów księgi, czyli Żydów i chrześcijan. Ich świątynie ognia i wspólnoty przetrwały przez wiele stuleci po ekspansji. Dlaczego? Bo muzułmanie zamiast niszczyć zastany porządek, postanowili z nim współpracować. W kwestii zarządzania państwem muzułmanie wykazali się ogromnym pragmatyzmem. Zachowano perskie urzędy, zwane diwanami, oraz pozostawiono na stanowiskach lokalnych urzędników, którzy znali ten kraj najlepiej. Język perski był używany w administracji jeszcze przez długie dziesięciolecia, zanim zastąpił go arabski. Dla zwykłego perskiego chłopa zmiana władzy była często ulgą, po prostu. Muzułmanie znieśli skomplikowany, ciężki i niesprawiedliwy system podatkowy Sasanidów oraz przywileje arystokracji. Wprowadzono dżizję dla niemuzułmanów zdolnych do pracy oraz podatek gruntowy. W praktyce nowy system był dla wielu rolników łagodniejszy i bardziej przewidywalny niż bizantyjska czy sasanicka opresja fiskalna. Często słyszy się mit o zniszczeniu kultury perskiej. Fakty mówią zupełnie coś innego. Persowie nie tylko przetrwali, ale stali się filarami nowej cywilizacji islamskiej. To perscy uczeni, wezyrowie i dowódcy kształtowali tak zwany Złoty Wiek Islamu, epokę trwającą od VIII do XIV wieku, w której świat muzułmański stał się globalnym centrum nauki i kultury, kładąc fundamenty pod współczesną medycynę, matematykę czy astronomię. Język perski nie zniknął, ewoluował, stając się jednym z najważniejszych języków literatury, poezji i nauki świata muzułmańskiego. Kultura perska podbiła swoich zdobywców, narzucając im swój ceremoniał dworski, architekturę i myśl polityczną. To dowód na to, że ekspansja nie była aktem barbarzyństwa, lecz fuzją dwóch wielkich światów. Jeśli islam nie był narzucany mieczem, to kiedy Persja stała się krajem muzułmańskim? Dane statystyczne, które przytacza m.in. Ira Lapidus, pokazują proces trwający wieki. Około 650 roku muzułmanie to mniej niż 5% ludności. Około 800 roku, po 150 latach, to nadal tylko 30 do 40%. Dopiero około roku 1000 islam staje się religią wyraźnej większości. Zatem islamizacja Persji trwała od 300 do 350 lat. Była powolna, stopniowa i wynikała z procesów społecznych, a nie z przymusu. Ludzie przechodzili na islam z różnych powodów. Przede wszystkim od autentycznej wiary poprzez chęć awansu społecznego. Sukces ekspansji islamskiej w Persji wyklucza model czysto przemocowy. To nie był masowy terror ani kolonizacja. To była zmiana władzy politycznej przy zachowaniu lokalnych struktur, gospodarki i społeczeństwa. Persja to idealny dowód na to, że islam nie rozprzestrzeniał się mieczem, lecz poprzez stworzenie nowego, stabilnego porządku, w którym dawna kultura mogła nie tylko przetrwać, ale i rozkwitnąć na nowo.